Towarzysze, obywatele, bracia i siostry, bojownicy naszej armii i floty. Do was się zwracam, przyjaciele moi. Zdradziecki najazd zbrojny malarza pokojowego na naszą ojczyznę rozpoczęty 22 czerwca trwa nadal. Tymi słowami nasz gruziński pirat Wataszka odezwał się do swojego sowieckiego narodu dopiero 3 lipca. Dopiero 3 lipca Stalin spojrzał prawdzie w oczy i wziął się garść jako wódz naczelny naszej wielkiej, wspaniałej sowieckiej ojczyzny i dopiero wtedy wygłosił przemówienie, a wojna się zaczęła 22 czerwca. No to jakby nie patrzeć, praktycznie 2 tygodnie, 1,5 tygodnia, Stalin miał drobne załamanie związane z niespodziewanym i szokującym atakiem wojsk niemieckich, także robimy zdziwienie. Wow! Dobra, tak mniej więcej Stalin musiał zareagować, jak go zaatakowali, tak zwany Pikachu Face. I początek przemówienia, który cytowałem na początku, jest o tyle ciekawe, że to jest pierwszy raz w historii sowieckiego Związku Radzieckiego, że oni tam się odwoływali do historii Rosji i generalnie troszeczkę zmienili podejście, tworząc tak jakby naród sowiecki, ale mniejsza. Zakończone jest pięknie wszystkie nasze siły na pomoc naszej bohaterskiej Armii Czerwonej, naszej sławnej flocie. Wszystkie siły narodu do rozgromienia wroga naprzód do zwycięstwa. I ja tutaj składam solenną obietnicę, że wojna będzie prowadzona do ostatecznego zwycięstwa. Nie porzucimy tej serii. Nie porzucimy tej serii do momentu, aż czerwona flaga nie będzie powiewać na Reichstagu w Berlinie. Nie będziemy jak te Włochy Bebiciego, które zostały w haniebny sposób przerwane mimo pewnych trudności i mimo tego, że Związek Radziecki posiada dużo większe trudności niż nasze wtedy Włochy i bardziej skaleczyliśmy ten kraj, nie opuścimy posterunku Armii Czerwonej, aż nie zwyciężymy i nie wyprzemy germańskich najeźdźców z naszej pięknej ojczyzny. Obiecuję to ja, znajomy Zającowa. Tak, a zająców jest wiele, także wiecie jak jest. A tak poważnie to, witam wszystkich serdecznie, znajomy Zająca, Herzowa 4 na Black Ice'ie. Kolejny odcinek, pierwszy już de facto z wojny, do której już bezpośrednio przechodzimy, bo jest najwyższa pora. Niemcy też troszeczkę późno zaatakowałem październik, ale to może wynikać z tego, że... Co nie wiem z czego to wynika, może dlatego, że dłużej im schodziło z tej Francji, jak tam pamiętacie. Naszą desperacką obronę, przypominam, mamy 3 linie frontu. 3 linie frontu, 3 linie obrony spowalniające wroga. Tutaj patrzyłem, że za Political Power możemy przepalać ziemię. Także Political Power zostawiamy na palenie ziemi, bo nie wiem jakie tam są dalej mechaniczki, ale na pewno wygłaszając orędzie do narodu, Józef Stalin, do narodu sowieckiego, nazywajmy rzeczy po imieniu, do narodu sowieckiego, tu się tworzy właśnie naród sowiecki, wogi o walki. Machniemy manifest, który podbije nam stabilkę, a przede wszystkim podbije defensywę i atak na naszych korach. Na 3 miesiące, myślę, że tyle nam, jeżeli przez te 3 miesiące nie upadniemy i zatrzymamy Niemców mniej więcej plus minus na linii Zającowa, bo linia Stalina to jest, przypominam, to jest ta linia, a nie linia rzek, zasadnicza różnica. Problem jest też taki, że po pierwsze nie udał nam się plan 5-letni w ramach przypomnienia, mamy czystkę, której nie zbiliśmy, bo zająć samego mi nie zdążyliśmy. Generalnie nasza armia nie posiada żadnych wartości bojowych i zapomniałem, że też Finlandia nas zaatakuje. I tylko mamy na szybko rozstawione dywizje, ale nie mamy żadnych umocnień, supply'ów. Także na północy może być problem. Leningradu raczej nie zdobędą, ale być może nie utrzymamy Murmańsku i będziemy się bronić tutaj na tych rzekach magicznych. To też jest kwestia tak zwanego obrotu w głąb. Także otrzymujemy rozgrywkę, żeby nie przegadać całego odcinka. I defensywna na razie trójeczka. Żeby zobaczyć jak to się będzie kręcić, mogę już kliknąć? Mogę już kliknąć, świetnie. Także od razu porzucamy przemysły nasze, bo plan 3-letni został przerwany historycznie przez wojnę ojczyźnianą. No i zaczynamy... Czystka, ona patrzy. Kiedyś jeszcze raz zagramy tym Związkiem Radzieckim, ale poprawię. O właśnie, Stalin Speech. Właśnie. To co przed chwilą słyszeliście, to był Stalin Speech po raz kolejny. Organizacja, więcej manpowera na 720 dni. To dużo. To są 2 lata, jakby nie patrzeć praktycznie. To się robi 7 dni, ale nas najbardziej interesuje...
wywożenie fabryk. Tak, to mnie na razie chyba najbardziej interesuje. Bo my musimy dużo terenu oddać oponentom. Bardzo dużo terenu musimy oddać oponentom. Pamiętacie te dywizje, które tutaj grały dosłownie w podchody z Japończykami na punkty? Te wszystkie dywizje z Dalekowschodu są na szybko przerzucane na zachód, bo to są w miarę dobre dywizje. Nasz plan 60 dywizji do wojny zamienił się w 30 dywizji do wojny. Także fajnie, bardzo fajnie. Super, wybornie. Przemowa Stalina poszła błyskawicznie. Nawet ja jestem w szoku, w sumie 7 dni to się szybko zrobiło. 10 dni, Move Industry in Soviet Union. Tak, rozpocznij to. Chciałbym zobaczyć, możesz już mi z tymi powiadomieniami sobie zniknąć? Government Idea Fuel Germany, bo ja bym chciał zobaczyć statystyki naszej armii, to mnie interesuje. Ej, no 82 defa kręcimy, to jest sporo. Dywizja kunna, 82 defa w Brześciu Litewskim. Jakbyśmy zrobili linię Mołotowa, to te Brzeście Litewskie byłyby fortyfikowane, a jakbyśmy zrobili linię Mołotowa, to byłyby w końcu forty wokół Lwowa. Mołotow się znał na rzeczy i wiedział, co fortyfikować. My natomiast wybraliśmy... O, Lend-Leasy. Jeden samolot chyba. Fajnie, fajnie. Będziemy musieli też mądrze niszczyć infrastrukturę, bo jeżeli tu się po prostu niszczy za political power, a nie command power, i to kosztuje 15, no to na ten moment możemy zniszczyć 3 infrastruktury. Także na pewno chyba zniszczymy w Brześciu Litewskim, w Wilnie i w Lwowie, bo to są takie supply huby łączące wiele linii kolejowych, także... O, Finowie, no właśnie, bo się już zastanawiałem, gdzie są Finowie, my się cofnęliśmy troszeczkę bardziej w głąb. Ale widzę, że nawet obrona, chociaż nie, bo wy nie zdążyliście. Proszę dać się naszym dywizjom wycofać, tak? My się wycofujemy, tak? Ta wojna zimowa była błędem, tak? My zrozumieli swój błąd i my się cofamy, tak? Pragnę również zaznaczyć, że za 170 dni wybadamy pierwszą doktrynę drugowojenną, także to jest już duży sukces, to jest duży sukces. To jest duży sukces. Proszę być dumny z sukcesu. A, i to jest ta desperacka obrona Lwowa. Dobra, pal to, bo zaraz zajmą Lwów i nie spalimy tego. Brześć też się zdobył? Też się zdobył. To weź spal Brześć. Brześć litewski właśnie pada. Jeden kuń tego bronił. Ale mieć tylko na chwilę to zatrzymać. Nie wywieziemy, nie zdążymy zrobić wywozu fabryk z terenów, powiedzmy, Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Dopiero ta druga linia powinna ich w miarę zatrzymać. Ty no, ale na kierunku Wilna to my ich zatrzymujemy, patrzcie to, zatrzymujemy jedną dywizję niemiecką, dwie nasze dywizje piechoty, wsparta przez turkeńską dywizję kawalerii, zatrzymujemy wroga na północy, na południu się cofamy, zorganizowany odwrót. Okej, żartowałem, jednak ich nie zatrzymujemy. A ile możemy fabryk wywozić, dobra. 0 cywilian, 3 cywilki, dobra, ej, podoba mnie się to. Tylko czy my musimy przez miesiąc utrzymać dany state? Active for 36 dni, wow. Pojawia się też decyzja, teraz, kurde, jakbym wiedział, to bym zostawił te political power na jakaś decyzyjne wypalanie tego, stosowanie taktyki spalnej ziemi. No szkoda, brakuje nam dosłownie 12 political power, a więc na razie nie będziemy też robić celu narodowego. Zresztą nie, tutaj cel narodowy nie bierze political powera tej modyfikacji? No proszę, coś nowego. Armia Czerwona się odbudowuje. Tak, zdejmij tą czystkę i tu będą solidne boosty do naszej armii. W sensie solidne zdjęcia debuffów za czystkę. W końcu my gdzieś tam skrobaliśmy dosłownie efekty tej czystki. A tu wchodzimy na... Oj tak, tylko 44 dni. Również długo trzeba czekać. Trzeba czekać. No dobra, zobaczmy. Mamy dużo command powera, go i tak nie mamy na co przepalać. Spróbuj stąd wywieźć fabryki, nie wiem, z tych bagien spróbuj wywieźć fabryki, przepalmy cały command power, bo nie wiem, czy potem będzie do czegoś potrzebny. Przepalaj wszystko, co jest na zachód od Dniepru. Myśmy tyle planu 5-letniego tu ładowali. Tyle żeśmy fabryk, możemy też z północy wyciągnąć. Oni się już przebili. Możemy stąd zabrać fabryki. Weź zabierz fabryki stąd. Jeżeli się da, to zabierz. Możemy z Leningradu wywozić fabryki. Mamy dużo samolotów, mamy bardzo dużo samolotów, tylko wiecie, mamy rozwalone dowództwo lotnicze.
Także wszystkie samoloty, jakie możemy, wystawimy, bo mamy od groma tych samolotów. One nawet nie są w teorii aż takie złe, bo je upgrade'owaliśmy i mamy mniej więcej o czasie. Tylko wiecie, doktryna i piloci. Także wrzucimy wszystkie samoloty na front fiński na północy, żeby sobie latać bez większych strat. Towarzysze, Odessa broniła się do końca! Dopiero osobisty rozkaz towarzysza, wodza naczelnego Stalina zezwolił im się przetransportować obrońcom do Sewastopola. Czemu oddajecie główne miasta za darmo? Walczyć do końca, meby! Wróg powoli dociera do drugiej linii obrony. Na północy to już właściwie pod trzecią podchodzi, ale tutaj na północy było ciaśniej. Najważniejsze, żeby ich go w centrum zatrzymać, bo tutaj pod Rygą, w tych lasach, rzekami, no to jak się przebije, jeszcze możemy się ewentualnie cofnąć na linię Stalina tą północną, tutaj wzdłuż Pskowa, ale no ja wierzę, że wy się utrzymacie, nie? Bo potem oni wszyscy będą, wiem, że to jest po jednej dywizji, ale potem ten jeden front, pierwszy front, ta ofensywa XD, nie patrzcie na to. Pierwszy front i drugi front, to oni się złączą. W sumie dla bezpieczeństwa to można wam już tutaj skracać linię frontu. Dla bezpieczeństwa to jest ten moment, gdzie skracamy wam linię frontu, tylko brońcie na razie jeszcze Wilna. Dobra, mamy 50 political powera. Dawaj tą taktykę spalonej ziemi i... Aha, wydałem 50 political powera, żeby teraz wydawać 15 political powera na przepalanie ziemi. No to ja nie mogłem tutaj sobie ręcznie dalej tego klikać. No to niezłe. No to niezłe sowieckie dowództwo. Nawet nie potrafią własnych prowincji palić i tu prawdopodobnie będzie kociołek z kilku dywizji. Trochę szkoda, że tutaj tyle naszej piechoty się uodetnie. Nie wiem, spróbujemy, w ogóle to jest niemiecka dywizja szturmowa. To są jak Maja jest piechota, X zwykły, ale jest ta strzałka do góry, to są dywizje szturmowe, takie lepsze. Takie lepsze, spróbuj ich zatrzymać, żeby ci się mogli wycofać w tym kierunku, geniusze. Aha, to już ich zatrzymałeś. Dobra, ale teraz odwróciłeś ich uwagę. Aha, i się sam cofasz. No cóż, jest jak jest. Jest 30 dywizji, miało być 60 dywizji, jest 30 spóźnionych dywizji. Daj na front północny, powiedzmy z 5 dywizji, żeby bronić tego wyłamania pod Murmańskiem. Murmańsk będzie raczej importante. Tak, wiem, że masz nadmiar dywizji, ale musisz mieć. Tu jest na pewno za mało dywizji. Podrzucimy tobie kilka dywizji, powiedzmy. Nie wszystkie. Aj, zając amebo! Dobra, przypominam, że to jest twardy roleplay sowieckiego dowództwa sowieckiej armii i całego Związku Radzieckiego. Także przygotujcie się na więcej takich błędów. Iwan Maselnikow, dostaniesz 16 dywizji niedoświadczonych rekrutów. To jest 7 dywizji pod dowództwem marszałka Kulikowa. Piękne statystyki. Widać, że sama elita przeżyła czystkę, rozstawiać się na trzecią linię. Ej, ale nie licząc tej taktyki spalonej ziemi, to chyba nie jest tak źle. Chyba na razie ta obrona w głąb wycofuj od razu fabryki z Kijowa, tak. Ja nie wierzę, że my utrzymamy ten Kijów. Nie wierzę, także na wszelki wypadek cofamy. Pod Kijowem była to największa bitwa pancerna. A jeżeli chcecie zobaczyć nasze siły pancerne, to jest 11 dywizji light tanków, głównie BT-7 i to jest, dlatego to jest ofensywa XD. Także cicho, jeszcze żadnego T-34 nie wyprodukowaliśmy, ale to dlatego, że rozważnie podchodzimy do tematu obrony, tak? I my się skupiliśmy na piechocie, na działach przeciwpancernych, na pelotkach. Proszę bardzo, na północy mamy dominację powietrzną. Czasami. Nie no, ale tak to się Finom nie dawajcie, nie no, tak to nie. Tak to Finom nie możecie się dawać. Rozumiesz? Ja nie wiem, czy ja tu gram jakiegoś multika i tu chłop na Finlandii mnie troluje, bo zając jest taką amebą, ale tak to nie. Tak to nie. Uratuj tego kunia. Proszę go uratować. Nie, pierwszy kociołek, jaki nam zrobiły zdradzieckie niemieckie imperialisty. 9 dywizji, w tym 7 dywizji dobrej piechoty. Dobra, panie Kamenko-Wasili, pan będziesz bronić tego do końca. To jest twoje zadanie, proszę wyciągnąć ten kociołek. Spokojnie, za jakieś 3 lata Niemcy będą mieli gigantyczny kociołek w tym samym miejscu, także przygotujemy dla nich okopy. Mieliście jedno zadanie. Jedno zadanie tego pierwszego odcinka desperackiej obrony podczas niemieckiej, germańskiej inwazji było uratowanie tego konia. Nawet tego konia nie uratowaliście przed Finlandią. Naprawdę. Być może upadniemy. Być może z czerwoną flagą powiającą na Berlinie żeśmy trochę przesadzili.
Ta, prowincje, które straciliśmy, to już nie ewakuujemy. Ej, serio, my potrzebujemy w niektórych miejscach jak 2 miesiące, żeby ewakuować przemysł? Już w 2 miesiące to Niemcy będą pod Moskwą. Ja mam 2 miesiące utrzymać graniczne prowincje, żeby wywieźć przemysł. To oni puszują Rygę. No tak, dywizje, które miały się tu wycofać, właśnie giną w kociołku. No dobra, nasza ofensywa XD będzie dywizjami, które będą łatać wyłomy i ratować zagrożone linie frontu. Także dawajcie armię XD. Co tu robi Erwin Rommel? Proszę mi wytłumaczyć, co to za wypaczenie historii? Co on tu robi? Czemu on szturmuje Rygę? W którym momencie popełniliśmy błąd? Być może wybierając Związek Radziecki na rubaszną serię w Black Ice'ie. Tak, myślę, że w tym momencie popełniliśmy błąd. No dobra, być może się przebiją pod Rygą, ale my zaraz to zatentegujemy. Dywizje Żukowa jadą z BT-7. Lodówki wybadaliśmy. To jest ten moment, kiedy Związek Radziecki wybadał lodówkę. Dobra, potrzebujemy czołgów. Zdecydowanie potrzebujemy czołgów. Potrzebujemy dobrych czołgów. Będziemy już lepszą tetunię kręcić, jak się wybada. Jak się wybada, robimy lepszą tetunię. To co, z Estonii też trzeba przemysł ewakuować. Myślę, że to jest dobry motyw na ewakuację przemysłu. Dzięki za 4 Renault Heavy Trucki. Ej, na trytytkę bronimy tej Rygi, ja jestem w szoku. My te dywizje podrzucamy i od razu wchodzą do walki. I my się tutaj bronimy. Jakby te dywizje T9 się wycofało i rozstawiło pewnie tutaj na północy, to byłoby idealnie. Patrzcie, bo tutaj się już powoli grupujemy. Tu na tych bagnach wspomagamy oponenta. Pod Kijowem zatrzymaliśmy. Meksyk nie oddara Trockiego. Mamy teraz ważniejsze sprawy niż Trocki. Nie no, żartowałem. Jak tam nasz wywiad? Z dobrych wiadomości na północy przechodzimy do małych działań kontrofensywnych, zaznaczam małych działań kontrofensywnych. Nawet zrobiliśmy kociołek z jednej fińskiej dywizji, a my tracąc 10 dywizji kosztem jednej fińskiej i tak wychodzimy na plus, przynajmniej jesteśmy Związkiem Radzieckim. Tutaj też będziemy prowadzić obronę w głąb, tak, tutaj też będziemy prowadzić obronę w głąb, wpuścimy Finów, żeby potem ich zmasakrować. Podoba mi się, że zatrzymali się w sumie prawie historycznie pod Leningradem, nie za bardzo puszując dalej. Nie ma też tutaj Niemców. Zając zawczasu pomyślał i nie budował tutaj infrastruktury kolei supply hubów, bo byśmy tylko przygotowali infrastrukturę pod wojska wroga. A tak jak Finowie weszli w nasz głód, brud i ubóstwo, to właśnie odkryli, że w naszych najlepszych apartamentowcach pod Leningradem nawet lodówek nie ma, bo my dopiero je wprowadzamy do obiegu. Także to jest sukces. Jeżeli masz tak zacofany kraj i wpuścisz wroga na swój teren, to wróg będzie cierpiał, nie ty. Nie, Ryga padła! To jest problem. Dobra, Żukow to odbije, tak? Żukowskie BT-7 odbije Rygę. Bo to jest mucho importante. Jest mucho importante, żeby Niemcy nie rozlali się dalej, bo potem będzie problem. Nie no, ta czystka jest przerąbana. Jeżeli my na prowincjach z 6-poziomowym fortem, tymi szybkimi pillboxami i taką ilością dywizji piechoty nie jesteśmy w stanie zatrzymać no dość mimo wszystko sporego w sumie ataku niemieckiego z jakimiś dywizjami pancernymi, cholipka wie czym jeszcze, przewagą powietrzną. Panie Wasilewski, proszę się postarać, tak? Proszę się postarać i bronić przedmieść Kijowa. Potem jest samo miasto, które też jest ufortyfikowane, ale bronimy do końca. Aha, ten kociołek będzie waszym kociołkiem. Great sukces. Irytujące są trochę te małe przejścia przez Finlandię, ale spoko. Przechodź tędy, kontruj tę dywizję. To jest pierwszy fiński kociołek z Karlem Ozechem. Panie Andriju, great sukces. To jest wielki krok dla Związku Radzieckiego. Podoba mi się, że tutaj w ogóle nie próbujemy atakować. Nie wiem, czy nie powinniśmy robić kontrataku, ale poczekamy, aż Armia Czerwona się odbuduje. Oho, bitwa o Czarnobyl, którą zaraz przegramy. Zajęli przedmieścia Kijowa z jednej strony, samo centrum jeszcze jest niezagrożone. Próbują teraz północ-południe przepuszować. Już praktycznie doszliśmy do linii Dniepru. Bagna fajnie ich opóźniły. Razem z naszą taktyką wypalonej ziemi, spalonej ziemi, którą też troszeczkę opóźniliśmy. Nie wiem, o co chodziło z tą decyzją, że płacimy 50, żeby móc tak czy siak to klikać. Także who cares, przypaliśmy 50, to było kilka kliknięć mniej. Nie wiem, czy jakąkolwiek fabrykę żeśmy wywieźli, raczej z Kijowa się uda wywieźć. Może z Inflant wywieziemy te fabryczki, tutaj już trzecia linia frontu, znaczy trzeci front tworzy nową linię defensywy, a te dwie pierwsze będą go spowalniać.
Na samym odwrocie nasze wojska straciły prawie 500 000. Na samym odwrocie z jednym kociołkiem na 9 dywizji. 500 000 my już stracili. A Niemcy na wojnie z nami stracili 70 000. Także mamy straty 70 000 do 500 000. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No to my obecnie robimy kociołek, także musicie odpowiedzieć sobie sami. Tak, musicie sobie odpowiedzieć sami. Przechodzimy właśnie od mniejszych do większych zwycięstw. Armia Czerwona po przegrupowaniu i drobnym odwrocie przechodzi do wielkiej kontrofensywy. Tylko jeszcze troszeczkę się cofniemy. Ach, piękno Black Ice'a. Zostać całkowicie zmasakrowanym na Barbarossie. O, jakie to przyjemne uczucie. Zając lubi być tak sponiewierany w ojcu. Ktoś powinien za to zapłacić, dokładnie. Ja mam pewne wrażenia. Już tyle czasu spędziłem na tajnych naradach z naszym towarzyszem Stalinem, że doszedłem do wniosku, że problem tkwi w tym, że czystka była za słaba. Myśmy za delikatnie się obeszli z kadrą dowódczą Armii Czerwonej, trzeba było mocniej ich docisnąć, pogłębić czystkę, to by takie błędy się nie powtórzyły. Kiedy dywizje wycofują się, żeby wejść do bitwy i od razu wycofywać się dalej. Ale dobrze, dobrze, dzięki temu nie overrunują nam dywizji, prawda? A, wyście wygrali nawet tą obronę. I widzicie, mówię, że przechodzimy od mniejszych do większych zwycięstw. Czy możemy kolejną prowincję spalić w razie potrzeby? Witebska może nie pal. Szkoda, że te state'y czasami też... A tu jest dobre, bo tu jest lotnisko i spali, tu są tory. Ale jak ty się tutaj na Zaporożu przebijasz? Nie, na Podkersonie. Tak to nie! Czemu te pełne dywizje się wycofały? Proszę walczyć! Kolonie Wishi's Capital, spoko, ale wy tu mieliście się broń. Nie! Ja tu zakładałem, że tu będzie twardy defense. Na północy by się cofamy, wypalamy fabryki, infrastrukturę. Tu linia Dniepru miała być nienaruszona! Cholipka. Oni ci pod Kijowem już się przebili przez Dniepr. Nie! No tak, to nie! To miała być niewzruszona twierdza. Tutaj z tego kociołka na bagnach proszę wyjść. To może być wasze bagno, ja nie chcę tych bagien. Ej, jest gorzej niż myślałem. Ja wiem, że... Ja byłem świadom, że zostaniemy z... Aha! Wypchnąć ich za rzekę! Wypchnąć! To jest tylko jeden niemiecki czołg. PZ-cik 3, jaki słodziutki, taki piękny, rasowy PZ-cik 3. Co oni tu mają? Trzeba templatę skopiować. Notować. Notować templatki. Dobrze, jak Armia Czerwona sobie radzi z tym. Germańskimi dywizjami. Jak uciekają przed nami. Dobrze! Tutaj jest niedobrze pod Kijowem. Jest bardzo niedobrze. My tam forty budowali, my tam mieli się bronić. Powiedzcie tym dywizjom, że ci z kratki dalej też już uciekają. Co tu się dzieje? Tak jest, Armia Czerwona się odbudowała bardzo dobrze. To jest mucho importante, bo żeśmy zdjęli troszeczkę czystkę. Dalej mamy minus 40% do organizacji. Attrition pal licho, minus 25% do recovery rate. My z organizacją, jak zaczynali czystkę, to tam było chyba bodajże minus 70, już nie pamiętam, możecie mi poprawić, ale... My dużo zbili, ale nadal to jest dużo za mało. Przed chwilą wam mówiłem, że według mnie i towarzysza Stalina czystka nie została przeprowadzona w wystarczającym stopniu i trzeba było ją jeszcze bardziej pogłębić, ale teraz już nie ma na to czasu. Teraz nie ma już na to czasu, dlatego przydzielimy do naszych dowódców jednostki NKWD. Zrobimy tak zwane podwójne standardy dowodzenia, którzy będą dbać, aby dowódcy i żołnierze, poszczególne soldaty, nasze mobiki wykonywały polecenia z góry do ostatniego. Do ostatniego żołnierza mają je wykonywać. Ukradli research slota! Zajęli region, gdzie była jakaś akademia, jakieś w Kijowie było, tak? I research slota nam zabrali z Kijowa. O wy bandyty, my tutaj Concentrated Industry robili i oni to ukradli. Rozumiesz? To już jest niemiecki research slot. Co ty gadasz? Złodzieje. Złodzieje. Research sloty nawet kradną. Powinna być opcja wywiezienia tych research slotów na bezpieczny wschód. Tak, na wschodzie jest bezpiecznie. Tam się utrzymamy. Taki my fajny przemysł mieli, a teraz nagle nam zaczyna mundurów brakować. A o innych rzeczach nie wspomnę. Nie no, fajnie było, fajny był ten Związek Radziecki. Fajnie było. Wyborny żarcik towarzyszu Stalinie. Na 30 dni, dawaj, te 30 dni sowieckiej zimowej ofensywy to będzie 30 dni sowieckiej desperackiej ofensywy. A no niby mamy tą armię Żukowa częściowo na pozycjach wyjściowych, na Black Ice'ie te dywizje też potrzebują dużo więcej czasu na relokację.
Nie wiem, czy my nie upadniemy. Może 42 roku dotrwamy, ale w tym tempie, jak oni się przebiją, to za linią właściwą Dniepru Stalina nic nie ma. Na szybko buduje gdzieś tutaj. Tutaj budujemy kolejne linie fortów tych szybkich, ale nie widzę możliwości i sposobności ich zatrzymać. Jak tutaj w drzewku nie będzie jakiejś gigantycznej reformy Armii Czerwonej, tu jeszcze możemy zdjąć częściowo debuffy w ciągu miesiąca, The Revolution Spreads. No nie wiem, czy rewolucja się rozszerza. Tu mamy bataliony karne, to się przyda, defensywa Moskwy w 7 dni, także możemy ewakuować stolicę. O proszę, możemy ewakuować stolicę. Znaczy, plus jest jeszcze taki, że nie mamy na tyle dużo surrender progresu, żeby odpalić Order 227. Aż tak bardzo nie kapitulujemy. Natomiast nasz przemysł kapituluje. Nie wiem, ile tych fabryk udało się wyewakuować ostatecznie. Możliwe jest tak, że tam dopiero jakieś pojedyncze sztuki żeśmy przywywieźli na wschód. I to czuć, że dużo mniej budujemy i mniej fabryk działa i trade, znaczy surowców jest mniej, musieliśmy ograniczyć produkcję stali, tak? Stalin rozkazał ograniczyć produkcję stali, bo nie mieliśmy węgla i żelaza na produkcję. Tu na trytytkę się bronimy, cały czas desperacko dosyłając dywizję. Także wesoło się szykuje, ale ta wesoła Enzigowa kampania w kolejnym odcinku. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. No i do następnego. Cześć. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enevie. 1000 gier w najniższej cenie. Koniecznie ją zakupuj, korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź kupuj na Enevie.